Cześć, witam w rankingu najlepszych kamer samochodowych w roku 2025 według videorejestratory24.pl. Jak zwykle na wstępie zaznaczam, jest to ranking subiektywny i obejmuje tylko te kamery, które znajdziesz na wr24.pl, które ja oraz mój zespół razem przetestowaliśmy, sprawdziliśmy, znamy je i możemy z czystym sumieniem je polecić. Tym razem ranking jest nieco dłuższy, bo rekomenduję w nim łącznie aż 13 bardzo ciekawych wideorejestratorów w 4 segmentach cenowych, czyli coś na każdą kieszeń, więc jeżeli masz z góry określony budżet, polecam od razu przewinąć do konkretnej sekcji, która Cię interesuje. Ale zanim zacznę, tradycyjnie na początek wrzucam słowniczek pojęć nieco trudniejszych, które będą przewijać się w tym materiale. I oczywiście dedykuję go szczególnie tym osobom, które raczkują dopiero w temacie kamer samochodowych. A jeśli znajdziesz jakiekolwiek dodatkowe pojęcia czy kwestie wzbudzające wątpliwości i pytania, śmiało zadawaj je w komentarzu, odpowiemy na każde zapytanie. A teraz zapraszam. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Dawid Lorenz z videorejestratory24.pl. Na start najtańsze kamerki w budżecie do około 500 zł. I tu można powiedzieć, że na liście przebojów bez zmian. Dwie kamerki od 70mi oraz bracia bliźniaki od Mio, które wyróżniałem także w poprzednich edycjach rankingu. 70mi M310. Najtańszy wideorejestrator w ofercie WR24, bo za niecałe 200. Tylko naprzód, mały, dyskretny, bez wyświetlacza, więc ogarniesz ją za pomocą apki w smartfonie. Oferuje niezłą jakość nagrywania w rozdzielczości Super Full HD, troszkę wyższe niż klasyczne Full HD. Ma też tryb parkingowy z nagrywaniem poklatkowym i detekcją kolizji, a nawet obsługuje komendy głosowe. Czego nie ma? Nie ma HDR, czyli w nocy nagra przyzwoity obraz, ale bez skutecznego wychwytywania tablic rejestracyjnych. No cóż, za 200 nie można mieć wszystkiego. Ale jeśli szukasz sensownej kamery w jak najniższym budżecie, to M310 jest idealnym wyborem. A jeśli jesteś w stanie nieco dopłacić, to wtedy zdecydowanie warto wziąć 70mi A200. W tym modelu jest już wyświetlacz i przyciski. Ale jest też apka na smartfon, więc oferuje dużo szerszy zakres interakcji z użytkownikiem niż M310. No i ma lepszy układ optyczny ze skutecznym w nocy trybem HDR, który pozwoli wychwycić tablicę. Poza tym funkcjonalnie dość podobna do M310, za wyjątkiem sterowania komendami głosowymi. Co ważne, A200 można kupić w wersji tylko naprzód, bądź naprzód i tył jednocześnie. Ogólnie 70mi A200 moim zdaniem niezmiennie jest najlepszą kamerą samochodową, jaką możesz kupić w cenie poniżej 500 zł. Polecam. Kolejne rekomendacje w segmencie budżetowym to bracia bliźniaki od Mio, czyli Mio C545 Pro i Mio C595W. Z wyglądu identyczne. Kamerki na przód o klasycznej budowie z mocowaniem na takiej obrotowej głowicy. Są dość małe, mają niewielki wyświetlacz i przyciski do obsługi funkcji. Obydwie także nagrywają w rozdzielczości Full HD, obydwie mają skuteczny tryb HDR, obydwie mają też tryb parkingowy z buforowaną detekcją ruchu i uderzeń, a także 3-letnią bezwarunkową gwarancję producenta. Ok, a jakie są między nimi różnice? Mio C595W dodatkowo ma moduł GPS z funkcją ostrzegania przed fotoradarami oraz moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę kamery poprzez apkę w smartfonie. Obydwie polecam jako ciekawe alternatywy dla wymienionych wcześniej kamer 70mi. Jeżeli szukasz czegoś też w niskim budżecie, ale o bardziej takiej klasycznej budowie i sposobie mocowania z możliwością obrotu kamery na uchwycie. A dodatkowo także ewentualnie z modułem GPS i funkcją ostrzegania o fotoradarach, bo tych funkcji w 70mi nie znajdziesz. Średni segment budżetowy otwieram naszym bestsellerem, czyli 70mi A510. Ta kamera to z wyglądu brat bliźniak pokazywanego przed chwilą modelu A200. Dziedziczy po nim nie tylko wygląd, ale też funkcjonalność, wzbogaconą m.in. o optykę Sony Starvis 2 i nagrywanie w rozdzielczości 2,5K
oczywiście ze skutecznym HDR-em. Dodatkowo jest też moduł GPS, pomagający ustalić bieżącą lokalizację oraz prędkość. Największym jednak atutem A510 jest obsługa usług chmurowych poprzez sieci 4G LTE. A więc zdalny dostęp do wideorejestratora przez internet, czy wysyłanie powiadomień o zdarzeniach do apki w smartfonie w czasie rzeczywistym. I choć skorzystanie z tej funkcjonalności wymaga dokupienia i podłączenia dodatkowego modułu, to 70mi A510 wciąż pozostaje najtańszym aktualnie wideorejestratorem na rynku ze wsparciem internetowych usług chmurowych. I prawdopodobnie dlatego zawdzięcza miano autentycznego bestsellera wśród wideorejestratorów na WR24.pl. Dodam jeszcze, że może się kupić w wersji tylko na przód, bądź na przód i tył. Vantru E1 Pro. To miejsce w średnim segmencie rankingu od dłuższego czasu okupowała inna kamera na literę V. Daj znać w komentarzu, jeśli domyślasz się, o którą chodzi. Ale najnowszy Vantru E1 Pro dość skutecznie strącił ją z rowerka. E1 Pro to kamerka tylko na przód, w formie takiej niewielkiej kostki. Zmieścił się tu jednak także wyświetlacz oraz przyciski sterujące. Kamerkę wyróżnia przede wszystkim rewelacyjna optyka oparta o sensor Sony Starvis 2 i nagrywanie 4K HDR. W tym maleństwie jest naturalnie cały pakiet funkcji dodatkowych. GPS, dwuzakresowe Wi-Fi, apka na smartfon, rozpoznawanie komend głosowych, kilka trybów parkingowych z buforowaniem detekcji ruchu i uderzeń, obsługa kart pamięci nawet do 1 TB, moduł Bluetooth i możliwość dokupienia opcjonalnego przycisku zdalnego sterowania wybranymi funkcjami itd., itd. A do tego wszystkiego można dokupić i podłączyć moduł LTE i uzyskać zdalny dostęp do kamery z aplikacji w telefonie oraz wachlarz usług chmurowych. Generalnie mały, ale wariat. Do pełni szczęścia moim zdaniem brakuje opcji podłączenia kamery tylnej, lecz mimo wszystko Vantru E1 Pro to naprawdę bardzo solidny zawodnik w średnim segmencie między 500 a 1000 zł. A teraz niczym diabeł z pudełka wyskakuje Navitel RS990 GPS. Navitel, no cóż, te kamery nie mają ze mną lekko i rzadko zdarza się, by mnie czymś zaskoczyły. Ale RS990 GPS okazał się wyjątkiem. Dlaczego? Bo to na dzień dzisiejszy najtańsza kamera samochodowa na przód i tył jednocześnie, z sensorem Sony Starvis 2 i świetnym, a przede wszystkim bardzo skutecznym nagrywaniem 4K HDR z kamery przedniej. Innymi słowy, za niecałe 800 na dzień dzisiejszy masz kamerę na przód, tył z naprawdę bardzo dobrze zrobioną optyką, która do niedawna była zarezerwowana dla dużo droższych kamer. Plus do tego kilka funkcji dodatkowych, w tym na przykład tryb parkingowy, moduł GPS z funkcją ostrzegania przed fotoradarami i innymi utrudnieniami na ruchu, taki asystent kierowcy, moduł Wi-Fi do obsługi kamery z aplikacji w smartfonie, obsługa kart pamięci 512 GB itd. Tak więc RS990 GPS to naprawdę ciekawa i udana, przede wszystkim skuteczna kamera dwukanałowa w przystępnej cenie, która mnie pozytywnie zaskoczyła. Brawo Navitel i oby tak dalej. Segment średnio wyższy, czyli między 1000 a 1500 zł, otwieram bardzo ciekawą propozycją, jaką jest Vantru S1 Pro Max. To następca polecanego już kiedyś w rankingu modelu S1 Pro na przód i tył jednocześnie. Dopisek Max w nazwie zobowiązuje i trzeba uczciwie oddać, że jest to wideorejestrator w pewnym sensie przełomowy, bowiem jako pierwszy na rynku, a na pewno pierwszy w ofercie WR24, oferuje przetworniki Sony Starvis 2 i nagrywanie w rozdzielczości 4K HDR zarówno w przedniej, jak i tylnej kamerze jednocześnie. Skutkuje to oczywiście świetną jakością i skutecznością nagrywania materiału dowodowego w każdych warunkach, z przodu i z tyłu. Ponadto kamera tylna jest wodoszczelna, więc można ją zainstalować na zewnątrz pojazdu w razie potrzeby. Poza tym nowy model Max dziedziczy wszystkie funkcjonalności poprzednika, a te były bynajmniej ubogie. Aktywne tryby parkingowe z buforowaniem, dwuzakresowy moduł Wi-Fi, apka na smartfona, moduł GPS, obsługa komend głosowych, a także opcjonalny przycisk Bluetooth do wygodnego zabezpieczania plików. Oczywiście to tak, że do tego modelu można dołożyć opcjonalnie moduł LTE i uzyskać zdalny dostęp do kamery przez internet oraz cały pakiet funkcji chmurowych. Viofo A229 Pro.
solidny pewniak od Viofo, który rekomenduję w tym rankingu nie po raz pierwszy. Videorejestrator ten można nabyć w trzech głównych wariantach. Tylko naprzód oraz tył oraz naprzód, tył i wnętrze. A229 Pro to przede wszystkim świetna i bardzo skuteczna optyka. Sensory Sony Starvis 2 w kamerze przedniej oraz tylnej. Z przodu 4K, z tyłu 2,5K, w kamerze wewnętrznej Full HD, oczywiście wszędzie w każdym module HDR. Opcjonalnie można dokupić także teleobiektyw, który po podłączeniu do modułu głównego zapewni rewelacyjną skuteczność rejestrowania materiału dowodowego. Funkcjonalnie w zasadzie wszystko, czego należałoby oczekiwać u wideorejestratora w tym segmencie, w tym m.in. aktywne tryby parkingowe, detekcja ruchu i uderzeń z buforowaniem, szybki dwuzakresowy moduł Wi-Fi, apka na smartfona, opcjonalny przycisk Bluetooth do sterowania wybranymi funkcjami, GPS, komunikaty głosowe, komendy głosowe itd. FineView GX1000 Cloud. Ostatnią rekomendacją tego segmentu jest też w pewnym sensie weteran, bo kamery FineView serii GX1000 konsekwentnie polecam już od kilku edycji tego rankingu. GX1000 Cloud to kamera na przód i tył z optyką opartą o nieco starszy sensor Sony Starvis pierwszej generacji. Mimo to z rozdzielczością 2,5K HDR zarówno z przodu, jak i z tyłu, kamera naprawdę nieźle radzi sobie ze skutecznym rejestrowaniem obrazu, nie odstając znacząco od znacznie młodszej konkurencji. Wśród palety rozmaitych funkcji dodatkowych wyróżnić można m.in. różne tryby nagrywania podczas jazdy, jak i na postoju, buforowanie zdarzeń, komunikaty głosowe po polsku, moduł GPS i funkcję ostrzegania o fotoradarach. Warto też dodać, że kamera jest zasilana bezpośrednio z instalacji elektrycznej samochodu, więc do stałego zasilania i nagrywania postojowego nie jest wymagany żaden dodatkowy adapter, a adekwatny kabel znajdziesz już w pudełku z wideorejestratorem. Słowo klucz Cloud w nazwie modelu oznacza, że kamera oczywiście oferuje też usługi chmurowe. A więc zdalny dostęp do kamery, wysyłanie powiadomień na smartfon czy zabezpieczanie plików zdarzeń w chmurze. Jednak aby z nich skorzystać, należy doposażyć auto w mobilny router Wi-Fi, za pośrednictwem którego kamera połączy się z internetem. To można przekuć jako dodatkowy atut, bo taki mobilny router na pokładzie samochodu może zapewnić dostęp do internetu nie tylko kamerze, ale też pozostałym pasażerom w aucie. Czas na finałowy segment wideorejestratorów Premium, czyli ponad 1500 zł, a w nim w zasadzie same nowości. A zaczynam od 70mi 4K Omni X800. Wideorejestrator, który sam w sobie, jak widać, bardzo wyróżnia się kształtem takiego wielkanocnego jajka. Dolna część tego jajka to głowica z obiektywem, która obraca się wokół własnej osi. Dzięki temu kamera może rozglądać się niejako, obejmując swoim polem widzenia kąt praktycznie 360 stopni. Oczywiście nie naraz, nie jednocześnie. Funkcja obrotowego obiektywu sprawdza się szczególnie w kontekście monitorowania parkingowego. W trakcie postoju kamera za pomocą algorytmów AI jest w stanie rozpoznać sylwetkę człowieka kręcącego się podejrzanie w pobliżu auta i śledzić aktywnie jego ruchy. A jeśli do kamery podłączony jest moduł 4G LTE, to powiadomienie o tym fakcie, czyli o wykryciu jakiegoś osobnika albo uderzeniu, wyśle do apki w Twoim smartfonie, a dodatkowo plik z nagraniem tego zdarzenia automatycznie skopiuje do chmury. Unikalna obrotowa głowica, inteligentne wykrywanie ludzi czy funkcje chmurowe to oczywiście nie jedyne atuty 70mi 4K Omni. Kamera dostępna jest w wersjach na przód oraz na przód i tył. Ma sensor Sony Starvis 2, nagrywa 4K HDR z kamery przedniej, ma moduł GPS, moduł Wi-Fi 6 do szybkiej transmisji danych do aplikacji, obsługę kart pamięci do 512 GB czy rozpoznawanie komend głosowych. I w tym ostatnim kontekście trzeba powiedzieć to głośno. Record Video. Tak jest, kultowa komenda, za pomocą której zabezpieczysz plik wideo, żeby później wysłać go do internetu, wreszcie wróciła. Record Video, brawo 70mi. Kolejna bardzo ciekawa nowość roku 2025 to Viofo A329 S, T i W. Ten wideorejestrator to następca modelu A329 z ubiegłego roku, ale tym razem jest to autentyczny, wielofunkcyjny kombajn.
Zacznę od wyjaśnienia, co oznaczają te literki na końcu S, T i W. S jak standard, czyli wariant taki klasyczny w wersjach na przód, przód i tył, bądź przód, tył i wnętrze. Przy czym, tu uwaga, w wersji 3-kanałowej kamera instalowana wewnątrz kabiny ma obiektyw typu fish eye o bardzo szerokim kącie widzenia, stąd określenie takiego rybiego oka. T jak telefoto. To najciekawszy moim zdaniem wariant z takim dodatkowym teleobiektywem w zestawie, który jest przeznaczony do montażu z przodu auta. W efekcie mamy aż dwie kamery rejestrujące wydarzenia przed samochodem. Moduł główny z klasycznym obiektywem szerokokątnym i nagrywaniem w 4K, plus dodatkowy moduł teleobiektywu zapewniający kilkukrotne zbliżenie obrazu. Ta nietypowa kombinacja gwarantuje przede wszystkim fenomenalną skuteczność w odczytywaniu tablic rejestracyjnych w każdych warunkach. Co więcej, w wariancie A329T jest też wersja 3-kanałowa, a więc z opcją dwóch kamer na przód, główny plus teleobiektyw, plus kamera tylna. Wreszcie mamy ostatni wariant W, czyli waterproof. Jak nazwa sugeruje, w tym przypadku moduł kamery dodatkowej jest wodoszczelny i dedykowany do montażu na zewnątrz pojazdu, np. w busach, ciężarówkach czy kamperach. I tu też są dostępne różne kombinacje 3-kanałowe, np. z dodatkowym obiektywem wewnętrznym, tym z rybim okiem, czy z omówionym przed chwilą teleobiektywem. No dobra, dla ułatwienia wrzucam tutaj rozpiskę graficzną wszystkich wariantów A329, S, T i W. Trzeba przyznać, że tych kombinacji jest dość sporo i trudno się w tym na pierwszy rzut oka połapać, więc dla ułatwienia rekomenduję dwie konkretne wersje. Klasyczny moduł A329S 2CH po prostu na przód i tył oraz A329T 3CH, czyli wariant z kamerą przednią i teleobiektywem do przodu oraz dodatkowo z kamerą tylną. No, to tyle tytułem wstępu, o co chodzi z tymi wariantami i wersjami A329S, T i W. A co jeszcze ta kamera oferuje? Tak jak już wspomniałem, to istny kombajn, nie tylko pod względem tych wariantów i wersji, ale też funkcjonalności. Jak zwykle w Viofo przede wszystkim fantastyczna optyka. Sensory StarViz 2 we wszystkich modułach i obiektywach, rozdzielczość 4K HDR w tym module głównym oraz 2,5K HDR we wszystkich modułach dodatkowych. Poza tym w zasadzie wszystkie funkcje, których należałoby oczekiwać od wideorejestratora w tej klasie. Tutaj daję pełną rozpiskę, a z tych szczególnie wyróżniających się funkcji podkreślę opcję podłączenia zewnętrznego dysku SSD, jeżeli standardowa karta microSD o pojemności maksymalnej 512 GB jest niewystarczająca. Jedyne, czego Viofo wciąż nie ma w porównaniu do konkurencji, to usługi chmurowe. No i cóż, w tej sprawie wiem tylko tyle, że Viofo pracuje nad tym. Ale kiedy, jak, za ile, no niestety nie wiadomo. Jak będzie, to będzie. Po cholerę drążyć ten temat. Mimo wszystko Viofo A329 w wersji S, T bądź W to wyjątkowo wypasiony wideorejestrator i prawdziwa gratka dla gadżeciarzy, którzy lubią maksimum funkcjonalności w jednym urządzeniu. Vantru N4 Pro S. Klasyk od Vantru i można powiedzieć, że weteran tego rankingu, ale tym razem w odświeżonej wersji oznaczonej literką S na końcu. Więc w gruncie rzeczy jest to nowość. N4 Pro S to przede wszystkim solidny, jak widać, i kompetentny funkcjonalnie wideorejestrator 3-kanałowy, czyli naprzód, tył i wnętrze. Moduł kamery wewnętrznej jest zintegrowany w przednim module, co z jednej strony ogranicza kabelkologię, ale z drugiej czyni kamerę dość dużą i zdecydowanie mało dyskretną. Optyka w kamerze przedniej i tylnej oparta oczywiście o sensory Sony StarViz 2 z nagrywaniem 4K HDR z przodu, 2,5K HDR z tyłu. Kamera wewnętrzna to tylko Full HD, ale zupełnie wystarczająca do skutecznego rejestrowania materiału dowodowego. Funkcjonalnie kamera ma sporo do zaoferowania zgodnie z oczekiwaniami w tym segmencie. Tutaj pełna rozpiska. Jakie nowe funkcje oferuje N4 Pro S w porównaniu do poprzednika bez S w nazwie? Panie! Widzi pan tam S na końcu? Dodano wsparcie dla zewnętrznego modułu LTE i usług chmurowych Vantru. A dodatkowo kamera tylna jest teraz wodoszczelna, więc można ją zainstalować na zewnątrz pojazdu. To już wszystkie rekomendacje w tym rankingu. W każdym z segmentów poleciłem po 3, maksymalnie 4 wideorejestratory,
Więc być może wciąż masz lekki zgryz, którą konkretnie z kamer wybrać. W takim razie szybkie, osobiste podsumowanie, którą konkretnie kamerę z każdego segmentu ja bym wybrał prywatnie, dla siebie, do swojego samochodu, bez owijania w bawełnę i w prostych żołnierskich słowach. Gdybym miał maksymalnie 500 zł, bez dwóch zdań wziąłbym 70 Mi A200 w wersji na przód i tył. W cenie do 1000 zł tu trudniejszy wybór, ale wziąłbym jednak A510 od 70 Mi, bo jest na przód i tył oraz oferuje usługi chmurowe, które osobiście bardzo cenię. Gdyby Vantru E1 Pro miało kamerę tylną, to bym bardzo mocno rozważał także te opcje ze względu na 4K z przodu i opcję chmurową. W segmencie 1000 do 1500 zł mój wybór by padł na Vantru S1 Pro Max, bo jest dual na przód i tył, bo ma 2 razy 4K nagrywanie, no i oczywiście jest chmura. W segmencie ponad 1500 zł, no cóż, tutaj mój wybór już padł na 70 Mi 4K Omni, bo właśnie ten wideorejestrator mam zamontowany w swoim prywatnym samochodzie. Z tych samych powodów, które już wymieniłem, czyli dual przód-tył, chmura, plus przekonała mnie ta obrotowa głowica z obiektywem, która śledzi ruch podejrzanych osób. Poza tym w swoim samochodzie używam czegoś zupełnie z innej beczki, bardzo nietypowego, bo jest to wideorejestrator dedykowany FitCam X. Dedykowany w sensie takim, że dedykowany konkretnie do mojego modelu samochodu. Pod moje auto i po zainstalowaniu ten wideorejestrator wygląda jak fabryczny element wyposażenia samochodu. Zero kabli, full dyskrecji i pełna estetyka. Uwielbiam takie rozwiązania. Te osobiste rekomendacje to oczywiście mój subiektywny wybór. Twoje preferencje i Twoje potrzeby mogą być zupełnie inne. Odnośniki do dodatkowych materiałów na temat każdej z wymienionych kamer, czyli przykładowe nagrania, prezentacje, recenzje, przewodniki, a także odnośniki do WR24.pl, gdzie kupisz te kamery, znajdziesz oczywiście w opisie pod filmem. Na koniec gorąca prośba. Daj proszę znać w komentarzu, jeżeli ten materiał, ten ranking pomógł Ci i ułatwił wybór kamery do Twojego samochodu, albo jeśli masz jakieś dodatkowe pytania czy wątpliwości. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.